Zapraszam serdecznie na nowy odcinek Czołgiem. W tym odcinku będzie o dziale samobieżnym ISU-122. Ja również zapraszam i gąsienice się kręcą. Instrukcja jest tak napisana do tego, że do końca nie wszystko wiadomo. Na czuja, co? Trochę tak. No wczoraj Adaś podciągał tam jeszcze co się dało. Skręty podciągnął plus podciągnął sprzęgło. No to sprzęgło się trochę uciszyło, jest ciszej. No a drągi no zrobiły się czulsze ewidentnie. Że no jak wtedy musiałem przed regulacją, żeby ten pierwszy skręt nie taki łagodny, to musiałem naprawdę dobrze trafić. A teraz to bez problemu zaciągam i on mi jedzie tak i nie to, że on mi jakoś ciągnie, ściąga, churgocze i w ogóle wszystko. A jak chcę dwójkę, no to też bez problemu nie zaciągam do końca. Nie to, że jak przy czwórce, że muszę się zaprzeć tak i człowieku ciągnąć, żeby w ogóle skręcić w miejscu. Tylko dosłownie zapinam do końca, a on robi od razu pirueta. To wiesz, on ma no, dużo bardziej rozbudowany ten mechanizm skrętu. No on ma już tak naprawdę jak 5/5, czyli w czwórce masz zwykłe sprzęgło boczne tylko, nie ma przekładni planetarnych, a tu jest przekładnia planetarna plus sprzęgło i po dwie taśmy. Jest jedna mała, druga duża. Przy pierwszym zaciągnięciu drąga jest rozłączane sprzęgło, uruchamia się wtedy mechanizm planetarny 1:1,35. No, delikatnie on sobie wtedy skręca. Zaciągam na drugą pozycję, zaciąga mi się dodatkowo hamulec duży, wstaje wszystko, jest rozłączone, no i zawracam w dół. Nie blokują mi się wyżej. Nie ma też klasycznego hamulca, czyli jest tylko sprzęgło gaz. Hamuje się wyłącznie drągami. I w drągach też jest jak w hamulcu ręcznym w samochodzie, czyli są przyciski i można sobie zapiąć, nie? Tak jak stanąłem tutaj przez chwilę i zapiąłem właśnie, żeby przypadkiem nie zjechał na przykład. W ten sposób to się... No i żadnego wspomagania. Sprzęgło, żeby nacisnąć 50 kg na nogę. Po pierwszym razie ja mam takie zakwasy, że 3 dni nie mogłem chodzić. Ale wiesz, robi wrażenie ten sprzęt. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Jest... Jak na te gabaryty to on jest naprawdę niesamowicie zwrotny i żwawy. To prawda. Żwawy, nie? Ale to właśnie głównie chyba zasługa skrzyni biegów, nie? Czyli biegi przyspieszone. Żeby on tutaj miał miejsce, żeby naprawdę pojeździć, to by mógł pokazać, co potrafi. I w ogóle no te niższe biegi, one są przewidziane głównie do manewrów i do cięższego terenu, bo instrukcja mówi, że jeżeli mamy teren utwardzony lub no mniej więcej jak ten, można ruszać z 5. biegu, czyli z pierwszego biegu przyspieszonego. Bez problemu. Nie? I rusza się normalnie ze sprzęgła, nie że z drugiej pozycji drągów. No, tak sobie tu wymyślili. Sprzęgło jest wielotraczowe i też nie jak w T34 czy w 5.5, że tarcze stal o stal, tylko tu i nie jest tak dużo tarczy, są grubsze, jest 7 tarcz, ale stal jest przekładana materiałem ciernym, jak to instrukcja mówi, ferrodo to się nazywa.
200, 300, 400 km się przejedzie i to już trzeba no, robić weryfikację, nie? Co tam się wydarzyło. Sam silnik, który no, jest produkcyjne, wojenne, produkcji wojennej, miały resurs przewidziany 100 motogodzin. Taką gwarancję. Tak jest, normalnie była gwarancja 100 motogodzin, to fabryka dawała. Przyjeżdżały więcej, widziałem raporty, czy to z 3.4, czy z IS-u, to przyjeżdżały więcej, miały po 120 parę motogodzin i było ok ciągle. W zależności od stopnia eksploatacji, jak jeździł kierowca.